człowiek performance. Ktoś kiedyś użył takiego wyrażenia i to Pan mu dał w tym niezwykły dar. Nie noszę w sobie kwasu nienawiści, nie noszę. Mówimy dzisiaj o Chrystusie społeczniku, znaczy miłość społeczna, znaczy wrażliwość. Dla mnie takim przełomowym momentem było, jak tam właśnie jakichś dwóch hipisów żebrało na wino, pamiętam. I on podszedł, co robicie, na wino zbieracie? To ja mogę z wami, mogę? I szli we trzech i zdajcie na wino mszalne, dajcie na Eucharystię, na wino mszalne. Ja mówię, że co on zrobił? Właśnie by się wydawało, że ksiądz mówi, jak możecie i to jeszcze na pielgrzymce, na wino zbierać, nie? A on to przerobił. Także oni w ogóle byli urzeczeni, że mogą być jeszcze pożyteczni i to dla takich duchowych, wyższych celów. Były rekolekcje dla chłopaków z zawodówek. To było na zasadzie takiej, oni musieli gdzieś tam słuchać i więc ławeczka, mistrzelanie, nie? No, a Andrzej mówi, nie, ja nic nie mówię, ty weź śpiewaj, to może to coś poruszy, nie? To w ogóle nie ma żadnej gadki, nie? No to ja wzięłam, zaśpiewałam ten jeden z jakichś tam psalmów swoich. Ciebie, Boże. A to tam troszkę się uciszyli, ale też nie za wiele. I słuchaj, to była początek wiosny, dosłownie, bo to były wielkanocne rekolekcje. Szpaków wyszedł na ambonę i mówi tak, wiecie co, ja wam nie powiem, bo to Pan Bóg musi wam powiedzieć. Niech tu sypnie śniegiem, nie? Konsternacja, bo nagle, wiesz, ci z zawodówek powiedzieli, nie? Ale co się dzieje? Za minutę w oknach nic nie widać, bo jest jedna ściana śniegowa. Jedna ściana śniegowa. Nagle, słuchaj, tak z tego hałasu, wiesz, takiego wielkiego hałasu robi się idealna cisza. Ale trzeba było widzieć miny tych chłopaków, nie? To po prostu było świetne. Andrzej mówi do mnie, słuchaj, bierz Krzysia, Krzysiu mówi, potem ty śpiewasz, ja spowiadam, nie? To były takie krótkie hasła, myśmy się rozumieli jakby bez słów. Na podsumowaniu tych rekolekcji było dzielenie się, jakie były świadectwa, jakie były, tego się nie da zapomnieć, nie? Święci Pańscy, błogosławcie Pana. aniołowie Pańscy, Błogosławcie Pana. leśni. Andrzej, jak podchodziłeś do niego, przytulał cię mocno i mówi, powiedz tylko swoje najważniejsze grzechy. Albo powiedz, za co chcesz Pana Boga przeprosić. I tyle. 2-3 słowa, które z głębi serca wypływały, że wyznajesz swój grzech i obiecujesz poprawę. I to w ogóle wystarczało do tego, żeby on na ciebie położył ręce albo jeszcze mocniej cię przytulił. Dobry Bóg odpuszcza ci grzechy. Idź. Postaraj się nie grzeszyć więcej. I czułe przytulenie, takie mocne, serdeczne przytulenie, że człowiek się czuł jak w ramionach Boga Ojca dosłownie. Andrzej był gorliwy w modlitwie. On się oczywiście modlił całym sobą,
ale też chciał w tą intymność spotkania z Bogiem zaprosić innych. I to jest ogromna sztuka. I on tę sztukę posiadł i miał taki dar od Boga. Jak się zwracał do Boga, to zwracał się po prostu jako Andrzej Szpak swoim szpaczym sercem. Nie? A równocześnie wachlował skrzydłami na tej modlitwie, stwarzając przestrzeń dla innych, żeby się mogli w tę modlitwę włączyć. Boże mój, spragniony jestem Ciebie, jak jeleń. On szedł z mikrofonem i ciągle mówił o Jezusie. Tylko iść z Nim, obok Niego i słuchać tych opowiadań było jak 100 kazań. Jak jeleń. Każde słowo, które mówił, to było mówione po prostu z wnętrza. On to czuł, on tym żył. Tam nie było jakiegoś takiego ględzenia, za przeproszeniem. On się z ludźmi po prostu dzielił swoim życiem, tak jakby, wiesz, nie wiem, żyły wypruwał. Jedno, co mógłbym zobaczyć w Andrzeju, to człowiek, który zakochał się w człowieku, wiesz, w Bogu, który przychodzi w człowieku. Widziałem, że Andrzej, jego życie dla mnie, to co widziałem na pielgrzymce, to była adoracja Boga w drugim człowieku. Nie? Kiedyś wreszcie ujrzę go. Dla mnie Szpaku jest ojcem, na pewno mojej duchowości. Po prostu pokazał, że można być wolnym i tak naprawdę prawdziwie wolnym, tak, człowiekiem w każdym praktycznie wymiarze swojego bycia. Do śmierci idę wprost w ramiona Ojca. No bo jaki inny miał być mój sens dalszego życia? Lepiej nie istnieć. Jezus, ruszamy! W Nim zbawienie.